Witam serdecznie, moi drodzy ludkowie. Dziś chciałbym powiedzieć kilka słów na temat siebie, a mianowicie może bardziej na temat tego, dlaczego się postanowiłem ujawnić w przestrzeni cyfrowej. Czym jest przestrzeń cyfrowa? Znakomicie wiecie, bo z niej korzystacie. Ja również. Nie wypieram się tego. Nowy czas, nowa era, tak zwana nowa era wodnika. Jak zwą, tak zwą. Charakteryzuje się tym, że będzie to era technologii oraz era mądrości, czyli wiedzy. Czyli wiedza plus działanie rozsądne, wtedy daje nam to mądrość. Doświadczenia życiowe. Wtedy możemy powiedzieć, że jest to mądrość. Ale do rzeczy, bo nie o tym chciałem dzisiaj tutaj mówić. Mianowicie przez ostatnie 15 lat przeszło, ponad 15 lat, przygotowując się do czasów, w których jesteśmy obecnie, byłem jakby w ukryciu medialnym. Nie realnym, lecz medialnym. Nie publikowałem niczego, nie publikowałem swojego wizerunku, dbałem starannie o to, aby mój wizerunek w przestrzeni cyfrowej był incognito. Znam się na tym doskonale, nie tylko zawodowo, ale również jestem pasjonatem nowych technologii i doskonale znam możliwości nowe technologiczne, jakie są, te, które obecnie obserwujecie oraz te, które wejdą za dekadę, 2-3. Jak dobrze wiecie, agencje rządowe, wojsko, czyli militarne, wszelkiego rodzaju militarne struktury używają technologii, wyprzedzając nasze czasy około 60-70 lat. Więc to, co my dzisiaj dostajemy, jest to przetestowana technologia, która wyszła już z obiegu, wyszła z tajności w strukturach właśnie agencji rządowych. Ona już nie wnosi tak naprawdę niczego w bezpieczeństwie, w przestrzeni właśnie tego rodzaju służb. W moim przypadku, pracując z technologią od dawien dawna, a właściwie od początku wprowadzania tej technologii tutaj w przestrzeń, naszą przestrzeń ludzką, przed czasami jeszcze internetu, powszechnego internetu w 92 roku czy 3, miałem okazję zajmować się tą technologią, więc znam ją od podszewki. Wiem, jakie są możliwości i również jakie są korzyści. Korzyści korzystania właśnie z tej technologii do naszych celów. Technologii nie należy się bać. Technologię należy wykorzystywać, tak jak powiedziałem wcześniej, do naszych celów, do naszej wygody i do tego, aby nasze życie było łatwiejsze, dawało nam możliwość kontaktu, tak jak teraz mówię do Was tutaj gdzie jesteście na drugim końcu świata. Tak jeszcze w 90 latach, czyli całkiem niedawno, nie było takiej możliwości oficjalnie dla ludu pracy, jak to mówią. A teraz wracając do rzeczy. Dlaczego się ujawniłem? To bardzo proste, dlatego że
trzeba balansować. To, że mieszkam w miejscu, w jakim mieszkam, daje mi możliwości izolacji od tej całej przestrzeni, która męczy obecnie większość z Was, ale nie można również izolować się na zasadzie takiej całkowitej, bo wtedy przechodzimy ze skrajności w skrajność. A te skrajności nigdy nie są dobrze. Zawsze musimy balansować, czyli tak jak ja żyję gdzieś tam w miejscu, w którym cywilizacja jest jaka jest, prawie jej nie ma. Jest natura, jest przyroda, ale balansuję to właśnie dzięki technologii, dzięki temu, że jestem z Wami, że mówię do Was, że mogę tutaj emitować z tego miejsca, gdzie jestem, mogę emitować informacje, przekazy, podcasty właśnie dla Was. Obecna technologia daje coraz to większe możliwości, co jest bardzo pozytywne, tylko trzeba wiedzieć dokładnie, w jaki sposób z nią postępować. W jaki sposób ją możemy wykorzystać do naszych celów. Do naszych celów, właśnie do naszych celów. Komunikacji, edukacji lub różnych innych, o których tutaj nie będę mówił, bo to są bardziej zagadnienia techniczne, które gdzieś tam są poruszane w czeluściach internetowych i myślę, że tu jest wielu wspaniałych ekspertów, którzy to świetnie wyjaśniają. Tak więc moje objawienie w mediach społecznościowych, w czeluściach cyfrowych, otchłani cyfrowej, internetowej, jest jakby uzupełnieniem tego, co robię, tego, co robiłem i co robię, ponieważ potrzebuję tego, żeby zbalansować właśnie to, w jaki sposób obecnie żyję. Cóż, obecna inwigilacja, którą Was tak wszyscy straszą, o której Was tak informują wszyscy, zgadza się, jest problemem, ale powiem szczerze tak, że nie jesteśmy już w tej chwili w stanie od tego uciec. Możemy jedynie to ograniczać, co w dzisiejszych czasach, mówię teraz, w 2023 roku, stało się, przy dzisiejszej technologii jest to bardzo, bardzo wątpliwe, żeby Wam się udało w ogóle wyjść poza system i żeby ten system o Was nie wiedział tego, co chce wiedzieć. Jeszcze 5 lat temu, 2 lata temu, przed skandemią, jak najbardziej miało sens, pewne działania miały sens, aby ograniczyć wiedzę systemu, czyli wiedzę tego wszystkiego, tego systemu opresyjnego, wiedzę o Was. Dzisiaj zmieniło się to zupełnie o 360 stopni. Do świata trafiła technologia, która jeszcze niedawno była tylko i wyłącznie w ręku agencji rządowych oraz służb oraz militarnych agencji. Obecnie jest ona powszechnie stosowana we wszystkich strukturach państwa. Urząd Skarbowy, nie wiem czy wiecie, ale już od 3 chyba czy 4 lat, z tego co pamiętam, Urząd Skarbowy ma wdrożony system rozpoznawania mowy. Czyli jeżeli tam gdzieś dzwonicie do pani na infolinię, pani Krysi, pani Krysia doskonale wie, z kim ma do czynienia po samym głosie, czyli mimo, że pyta o ten PESEL-ek, czy tam o jakieś inne pierdołki, bo pani Krysia jeszcze jest niedorozwinięta, pani Krysia jeszcze nie wie, że niedługo zostanie skasowana, ale system, on już rozpoznaje to,
z kim ma do czynienia. Czy to jest pan Drzewit, czy to jest pani Mariola z przeciwka, czy to jest pan Zdzisław z poprzedniej, nie wiem, z drugiego miasta obok, tak? Także tak to mniej więcej wygląda z automatu. To samo jest w większości sieci komórkowych, które również tego rodzaju systemy miały wdrożone już kilka lat temu. Większość z Was, jak wiem, lubi podróże, bo bardzo dużo ludzi uwielbia podróżować, jeździć, przemieszczać się, czy z potrzebą, czy bez potrzeby. Nieważne, ważne lubi podróże. Wystarczy jedno przejście przez bramki. Jeden skan paszportu. Nawet nie trzeba skanować paszportu w niektórych przypadkach, bo bramki szczytują biometrię automatycznie z paszportu. Powiązują ją z danym osobnikiem, co później analizowane jest po waszych ruchach. Możecie mieć maskę, możecie mieć kapelusz, możecie mieć burkę. Nieważne. System jest w stanie was rozpoznać po pewnych punktach w algorytmie i basta. Nie jesteście w stanie od tego uciec. Więc kompletnie bez sensu jest w tej chwili już ukrywanie swojej twarzy, swojej osoby przed właśnie tą technologią, czy możliwościami tej technologii. Ona i tak już w większości was obrobiła. Dane w data center są już, wasze dane są już dawno przetworzone, podejrzewam. Są jedynie przypadki, jest jedyny jeden przypadek, w którym można pozbawić systemu wiedzy o sobie, a mianowicie rodzimy się gdzieś tam na farmie, najlepiej amerykańskiej, kanadyjskiej, rodzimy się na farmie, w domu oczywiście, na tej farmie dorastamy. W większości stanów nie ma obowiązku edukacji, może to być edukacja domowa, może być to jakieś tam inne pierdoły, więc jeżeli się nie zarejestrujemy, to tam nikt nie jest w stanie doliczyć się jednego człowieka i on wtedy może sobie tam żyć gdzieś całe życie na tej farmie, w własnej przestrzeni i bez wyjazdu do miasta, bo oczywiście na rogatkach miast są też kamery, które skrzętnie analizują wszystkie ruchy i tym podobne rzeczy, więc tutaj też są jakieś tam zagrożenia. Nie korzystamy z telefonów. Telefon to jest najmniejsze zło. Nie korzystamy z wszystkich dobroci technologicznych i wtedy taki delikwent może sobie mieszkać na tej przez następne całe, nie wiem, 100 lat gdzieś w tym jednym miejscu. Tylko powiedzcie mi szczerze, czy to jest realnie? Ile ludzi jest w stanie coś takiego, czegoś takiego dokonać swojemu dziecku, sobie? Myślę, że może 1,001% na tej całym świecie, tak? Tak więc dlatego, między innymi dlatego postanowiłem, że ujawnię swoją tożsamość na publikę, ponieważ wolę, kiedy ja decyduję o tym, co wiedzą o mnie, niż oni. Bo tutaj mam możliwość kontrolowania tego, co przekazuję, tak? Pewnych zachowań, ruchów i tak dalej, jak mnie sklasyfikuje dana kartoteka, dany indeks sztucznej inteligencji, czy tam jakieś tam bazy danych, tak? A jeżeli to robimy gdzieś tam z ukrycia, no to bywa to różnie. Czasami występują pomyłki i klops. Także miejmy nadzieję, że ta technologia, ona będzie dla nas, mimo wszystko, mimo tego, co się mówi, że będzie dla nas korzystna i będzie korzystnie wpływała właśnie na
na dalsze losy tutaj naszych dzieci, naszego otoczenia. Ale żeby tego dokonać, no niestety musimy się edukować. Musimy edukować swoich bliskich, swoje dzieci przede wszystkim, w jaki sposób, jakie są zagrożenia, w jaki sposób postępować z tą technologią, żeby ona nie przejęła kontroli nad nami, tylko żebyśmy my mieli 100% kontrolę nad tą całą technologią. Pamiętajcie, że my jesteśmy ludźmi, ludkami. I to my zawsze możemy wyciągnąć tą wtyczkę z gniazdka. A bez wtyczki z gniazdku, przysłowiowej wtyczki w gniazdku, większość technologii, większość sztucznych inteligencji, niestety, kaput, nie działa. Nie będę się tutaj wypowiadał o mediach, o medium, czyli typu jakieś tam tematy przesyłowe, te słynne to z G, nie chcę tutaj mówić, nie chcę mieć problemów w blokadach. Nie należy się tego bać, ale należy na to zwracać uwagę, tak? Nie jest to naturalne środowisko. Pola elektromagnetyczne, promieniowanie nigdy nie będzie i nie było dla nas normalnym środowiskiem egzystencji dla człowieka. Jest to dla nas jakby coś nienormalnego, co nasz organizm musi zaakceptować, co przeszkadza naszemu organizmowi. Także naturalną dla nas jest natura. Pola, sady, łąki, również lasy. Chociaż lasy nie są naturalnym środowiskiem człowieka. Lasy są naturalnym środowiskiem bardziej dla zwierząt. Człowiek to pola, łąki, sady. To jest naturalne środowisko człowieka. A teraz zmierzając już do końca tej mojej wypowiedzi, chciałbym was uspokoić. Jesteśmy w trakcie wojny informacyjnej, która powoduje w ludziach różne często patologiczne reakcje. I o to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi służbom, o to właśnie chodzi tym, którzy to sterują. Także nie popadajmy w jakieś skrajności, to jest pierwsza rzecz. Balansujmy naszą egzystencję tutaj. Balansujmy w taki sposób, który daje nam korzyści dla nas. Przestańmy się bać ciągle przyszłości, bo powiem wam, że wcale nie będzie tak źle, jak to rysują. Nie będzie wcale źle. Chciałbym was, korzystając z okazji, chciałbym was zaprosić do działania, do tworzenia czegoś wokół siebie, co pozwoli wam na dodanie czegoś wartościowego, czyli tą wartość dodaną, otrzymania tej wartości dodanej. Ponieważ tylko taka wartość dodana, ona jest w stanie nam pomóc w tym życiu materialnym oraz jest w stanie dać nam siłę, ponieważ jeżeli coś robimy i coś wychodzi, prawda, dostajemy tą energię, tą pozytywną energię, jak to mówią ezoterycy. Pozytywna energia, która wpływa na nas, na nasze samopoczucie, na naszą rodzinę, na to, że nam się chce. Właśnie, żeby wam się chciało. To jest podstawa. W większości się nie chce. Nie chce. Ludzie są w tej chwili przygnębieni. Ludzie są w tej chwili wypompowani przez ten nadmiar tych informacji. Przez tą wojnę informacyjną, która jest prowadzona właśnie w przestrzeni cyfrowej. I jeszcze jedno. Już tak na całkowity koniec. Nie wytracajcie energii na głupoty. Nie wytracajcie energii na rzeczy niepotrzebne.
Jeżeli macie nadmiar energii w sobie, zróbcie coś, co przyniesie wam korzyść, wartość dodaną. To jest podstawa tej egzystencji. I nie bójcie się, nie dajcie się zastraszać, nie słuchajcie tych wszystkich pierdół. Żyjcie, po prostu żyjcie, żyjcie, bo życie toczy się wokół nas. Nie stójcie gdzieś w rowie z boku, a przemyka tylko życie koło was. Dziękuję bardzo, że żeście mnie wysłuchali. Jeżeli żeście mnie wysłuchali, życzę wam dużo optymizmu. Życzę wam dużo pomysłów i życzę wam dużo energii, tej dobrej energii. Posyłam wam tą dobrą energię, żebyście mogli spożytkować ją właśnie na te wasze dobre, w tym waszym dobrym kierunku, w dobrym celu. Bywajcie, serdeczności. Odezwę się wkrótce do was. Najwyżej mnie nie obejrzycie więcej. Bye.